Powinien to być posąg bogini czasu lub płodności, ale nikt nie nazywa jej inaczej niż boginią śmierci. Podobno ta przeklęta figurka pozbawiła życia już kilku właścicieli, a razem z nimi całą ich rodzinę. Tajemniczy posąg wyrzeźbiony jest z czystego wapienia i odkryto go w 1878 roku we wsi Lemba na Cyprze, ale jego pochodzenie sięga około 3500 roku przed naszą erą. Jego przeznaczenia do dziś nie udało się poznać. Przedstawia on kobietę o okrągłych kształtach. Jej szyja jest nieproporcjonalnie długa, głowa mała, jej twarz symbolicznie zaznaczona, a jej biodra szerokie, co według niektórych archeologów może oznaczać, że jest to posąg bogini płodności. Powinien to być posąg bogini czasu lub płodności, ale nikt nie nazywa jej inaczej niż boginią śmierci. Podobno ta przeklęta figurka pozbawiła życia już kilku właścicieli, a razem z nimi całą ich rodzinę. Pierwszym właścicielem tego przeklętego przedmiotu podczas brytyjskiej okupacji kolonialnej na Cyprze stał się pewien Anglik, Lord Elfont, który nabył posąg jako własność prywatną, ale nie cieszył się nim zbyt długo. W ciągu 6 lat zarówno Elfont, jak i 6 innych członków jego rodziny w tajemniczy sposób zmarło. Posąg następnie został kupiony przez Ivora Manucciego. Kiedy sprowadza go do domu, jego bliscy jeden po drugim zaczęli umierać. W ciągu 4 lat umarła cała jego rodzina. Również w ciągu zaledwie 4 lat umarła cała rodzina trzeciego właściciela, Lorda Thompsona Noela. Jak widać, te wszystkie dziwne zdarzenia nie mogły być więc zwykłym przypadkiem. Po trzecim właścicielu posąg na jakiś czas zniknął, aby w końcu pojawić się ponownie. Tym razem jako własność Brytyjczyka Alana Beaverbrooka, jednak i tym razem zarówno on, jak i jego żona i 2 córki zginęli nagle w tajemniczy sposób. Tylko 2 jego synom udało się przeżyć. Gdy otrzymali ostrzeżenie, że posąg jest przeklęty i taki sam los spotkał rodziny poprzednich właścicieli, aby siebie ratować, od razu przekazali statuetkę Szkockiemu Muzeum w Edynburgu. To najwyraźniej pomogło zdjąć z nich złą klątwę. Jednak nieszczęsny los wraz z posągiem niedługo potem przejął kustosz muzeum. Wkrótce po tym, jak posąg zostaje wystawiony w muzeum, on zaczyna chorować i umiera. Być może dlatego, że statuetka od tego czasu nie jest własnością prywatną. Nikt inny nie zginął. Dziś jest eksponowana za grubym szkłem w muzeum i nikt nie może nawet jej dotknąć. Czy bogini śmierci jest wystarczająco nasycona, czy czeka na kolejną ofiarę?